Siema, witam w kolejnym filmie. Na ten film myślę, że czekała co najmniej jedna osoba. Wiesz, że mówię o tobie. I będę prezentował teraz całą moją kolekcję gier, jaką posiadam na dzień dzisiejszy, czyli na 27 stycznia 2024. Aczkolwiek ten film nagrywam ciut wcześniej, żeby zdążyć go zmontować. Ostatni taki film był dokładnie 2 lata temu, czyli 29 stycznia, czyli bez 2 dni, 2 lata temu, 29 stycznia 2022 roku. I możecie znaleźć ten film tutaj pod spodem. Możecie porównać, co mi przybyło, co mi ubyło. Generalnie przybyło mi dużo gier, zwłaszcza na Switcha. Na PS-kę nie zmieniła się moja kolekcja jakoś drastycznie, natomiast na Switcha przybyło mi bardzo, bardzo dużo gier. Ta kolekcja rozrosła się niemiłosiernie i chciałbym to dzisiaj wszystko pokazać. Wszystkie gry pudełkowe, jakie posiadam na dzień 27 stycznia 2024. Jeżeli w poprzednim filmie sprzed 2 lat lub jeżeli we wszystkich filmach, jakie się ukazały w tym okresie, były jakieś gry zaprezentowane, których tu dzisiaj nie zobaczycie, to po prostu oznacza, że ich nie mam, że je sprzedałem z jakichś powodów, bo mi się nie spodobały albo coś innego. I to, co już powiedziałem w prezentacji mojej kolekcji gier cyfrowych, nie posiadam już Xboxa, jeżeli ktoś by jeszcze o tym nie wiedział. Sprzedałem Xboxa Series X'a po zakupie PlayStation 5. Stwierdziłem, że nie ma sensu mieć obu tych systemów jednocześnie, zwłaszcza, że na Xboxa nie ma ekskluzywów, a na pewno nie takich, które mnie by interesowały, więc pozbyłem się go, a co za tym idzie, sprzedałem również wszystkie swoje gry na Xboxa, więc jakieś gry pudełkowe, które prezentowałem Wam w minionym roku na Xboxa, to z wiadomych względów nie mam już tych gier. I to tyle, więc będę dzisiaj prezentował gry jedynie na 2 systemy, a więc na PlayStation oraz na Nintendo Switch. Więc myślę, że możemy zaczynać. Dotarłem też do takich plików, porobiłem generalnie porządki, ułożyłem je chronologicznie w takiej kolejności, w jakiej je kupowałem, czyli od najwcześniej kupionych do najnowszych, i również udało mi się zgromadzić ceny, jakie dawałem. Zawsze starałem się kupować gry jak najtaniej, żeby jak najmniej wydać pieniędzy, i w przypadku gier na Switcha, gdybym chciał je odsprzedać, to też żebym nie stracił. A jeszcze wracając do tych gier, o których wspomniałem, że mogłem je zaprezentować, a teraz już ich nie mam, to takich gier to jest dosłownie garstka. Myślę, że można je policzyć na palcach jednej ręki, bo generalnie myślę, że z 90% gier, które prezentowałem przez ten cały okres czasu na YouTubie, to w sensie przez te 2 lata ostatnio od poprzedniej kolekcji, to myślę, że z 90% gier cały czas posiadam. A jeżeli były takie sytuacje, może ze 2 razy była sytuacja, kiedy mówiłem, że coś sprzedałem, bo mi się nie spodobało, a nagle teraz znów to zobaczycie u mnie, to z jakichś powodów jednak zatęskniłem za tym, albo stwierdziłem, że może zbyt pochopnie to sprzedałem, więc nie bądźcie zdziwieni, jeżeli zobaczycie, mogą być ze 2 takie gry pokazane, które niby mówiłem, że już ich nie mam, a tu nagle bęc, znowu są. Więc możemy chyba zaczynać. To się wytnie. Dobra. Więc zaczynam od PlayStation, tak samo jak 2 lata temu. Tutaj przelecę dość szybko, bo większość gier już pokazywałem wtedy, więc tak pro forma lecimy z tematem. Pierwsza gra, jaką miałem na PlayStation 4, jest to Uncharted, kolekcja Nathana Drake'a. Miałem ją w bundlu razem z moim PlayStation 4 w 2015 roku w listopadzie. Wszystkie te 3 gry splatynowałem i tyle. Więc bardzo fajne gry, naprawdę godne polecenia. I ceny nie podam, bo były w bundlu, tak, więc można oszacować, że mniej więcej 150 zł mogły być warte. The Last of Us 1, kolejna gra, jaką kupiłem na PlayStation 4, i za tą grę zapłaciłem 77 zł. Wszystkie ceny, jakie będę podawał, to są oczywiście już ceny z przesyłką. Nie podaję nigdy samej ceny gry, bo to by było bez sensu, bo przecież koszt wysyłki również jest kosztem gry, więc ceny wszystkie, jakie podaję, są to ceny z
wysyłki. Tą grę również oczywiście splatynowałem. Kolejna gra, jaką kupiłem. Kupiłem ją na premierę za 239 zł. Jest to Just Cause 3. Też mam platynę w tej grze. Później również do tej gry dokupiłem Season Passa i w Season Passie we wszystkich DLC również mam wbite 100% w tej grze. Także jest to również gra wyciśnięta przeze mnie do maksimum. Far Cry 4. Gra, którą kupiłem za 71 zł. I co ciekawe, dokupiłem do niej Season Passa Dolinę Yeti dopiero pod koniec 2023 roku i dopiero niedawno przeszedłem. Przez tak wiele lat miałem ukończone tylko podstawową wersję gry. No i mam tu również platynę w tej grze. Więc to jest Far Cry 4. Kolejna gra Wiedźmin Trójeczka, którego kupiłem nówkę za jakieś 130 zł. Splatynowałem, jak również zrobiłem 100% ukończenia w dodatkach, obydwu dodatkach do tej gry. Więc jak na razie same platyny, tak jak widzicie. Kolejna gra Uncharted 4 Kres Złodzieja. Za tą grę dałem około 100 zł. Kupiłem używaną. I również mam platynę, ale niestety nie mam 100% trofeów, bo tu jest dużo tych trofeów takich, wiecie, online związanych z tym trybem przygody, czy tam hordy. No i ciężko to jest zrobić. Próbowałem to zrobić, ale samemu to jest ciężko. Trzeba by grać ze znajomymi w tą hordę, bo z pomocą niestety bota to jest ciężko, no bo bot szybko ginie. Więc to jest Uncharted 4. Następnie jest Final Fantasy XV. Miałem pierwotnie wersję gołą, a później wymieniłem ją na Royal Edition. To kupiłem nówkę za 150 zł. Niestety przepłaciłem, bo z tego względu, że nie grałem w ogóle w te dodatki, więc mogłem pozostać przy wersji niestety podstawowej. Zresztą płyta też jest od wersji podstawowej, tu jedynie jest kod ze zdrabki na Season Passa, ale tak jak mówię, nie grałem w ogóle w te dodatki, więc to był troszkę pochopny zakup niestety z mojej strony. No ale nic, w podstawowej wersji gry mam platynę. Kolejną grą będzie Far Cry Primal, którego kupiłem używanego od kolegi z pracy za 25 zł i również mam tu platynę. Jest to krótka gra, zajęła mi jakieś 20 może godzin, 25 maksymalnie. Także jest to dość łatwa platyna do zrobienia. Więc jak widzicie, na razie wszystkie gry, które prezentuję, mają platyny. I teraz dochodzimy do pierwszej w końcu gry, która nie ma platyny. A tą grą jest Uncharted Zaginione Dziedzictwo, które kupiłem używane za 90 zł. Bo je kupiłem no tak dość wcześnie po premierze, więc jeszcze trzymała w miarę wysoką cenę wtedy. No i tutaj nie mam platyny, bo już niestety nie miałem czasu wtedy na platynowanie. W ogóle, jeżeli ktoś chce tak szczegółowo posłuchać o tym, w co grałem na PlayStation 4, bo to nagrałem o tym 2 odcinki podcastu, to jest prawie 2 godziny gadania o wszystkich po kolei, dosłownie wszystkich grach, w jakie grałem na PlayStation 4, więc jakby ktoś był ciekawy, no to zapraszam. Kolejna gra Shadow of the Colossus, który kupiłem za 96 zł. No i po prostu go sobie tam przeszedłem chyba na normalu no i platyny niestety nie zrobiłem. Bardzo bym chciał, ale no nie mam na to czasu. A chciałbym też wrócić bardzo do tej gry, ponieważ ona na PlayStation 5 ma patcha i można w nią grać w 4K, ale niestety w 30 klatkach. Jest tam też dodany tryb 60 fps, ale on niestety działa tylko w 1080p, więc coś za coś. No ale chciałbym bardzo zobaczyć, jak to wygląda. Far Cry 5. Tą grę kupiłem za 128 zł, czyli dość drogo. I jeszcze do niej dokupiłem Season Passa, z którym dostałem również Far Cry'a 3. Dodatki przeszedłem, ten w Wietnamie i ten na Marsie, tego z zombie nie przeszedłem, bo mi się nie podobał.
Podstawowa sama gra bardzo mi się podobała. Niestety platyny nie zrobiłem, bo przez trofea online'owe bardzo chciałem ją zrobić, ale jak już się wziąłem za ten online, to się okazało, że już nikt w niego nie gra, no i z tego powodu niestety, ale musiałem sobie odpuścić. Chociaż wiem, że mógłbym zrobić te trofea, gdybym miał tylko znajomego, z którym byśmy grali prywatne mecze. No ale jeżeli ktoś taki by się znalazł i chciałby mi pomóc, no to chętnie przyjmę taką pomoc, tylko musiałbym PS Plusa sobie kupić. Dobra, jedziemy dalej. Kolejna gra jest to Spyro the Dragon Trilogy i ona kosztowała coś koło 100 zł. Nówka to była kupiona. I tutaj w jedynce i w dwójce mam platynę zrobioną, w trójki nie ukończyłem całej, bo już mi się ulało. Bo grałem w jedną, po drugiej i później w trójkę. Wszystkie trzy chciałem od razu z marszu przejść i to już się okazało, że to jest trochę za dużo jak dla mnie. Trochę za dużo cukru w cukrze, bo te gry są bardzo takie, wiecie, no, jak to platformóweczki kolorowe, troszkę dziecinne, więc troszkę już się zasłodziłem nimi, no i tą trójkę tak odstawiłem, bardzo bym chciał do niej wrócić i splatynować ją. I myślę, że to zrobię wkrótce. No bo jest to bardzo dobra gra, tylko po prostu trochę sobie wtedy za dużo tego wziąłem naraz. Just Cause 4 to było kupione razem, pamiętam, ze Spyro. To był jeden zakup, też nówka. To było niedługo po premierze i ta gra kosztowała 160 zł, czyli sporo. I też później dokupiłem dużo później dokupiłem do niej Season Passa za jakieś nieduże pieniądze, ale niestety nie przeszedłem tego Season Passa i no nie przeszedłem go, bo już nie miałem na to później czasu, a później to już w ogóle mi się nie chciało. Czy kiedyś wrócę do niego? Nie wiem, może. Więc to jest Just Cause 4, ok. Jedziemy dalej. Days Gone. Kolejna gra, którą kupiłem nówkę za 139 zł. Dokładnie, za 139 zł. I zrobiłem w niej platynę. I była to świetna gra, naprawdę świetna, rewelacyjna gra. Naprawdę godna polecenia. I do tej gry też bardzo chcę do niej wrócić, ponieważ na PlayStation 5 ona ma patcha do 4K, więc znaczy już włączałem ją na PS5 i wygląda naprawdę obłędnie, więc bardzo chciałbym do niej wrócić. Dobra. Kolejna gra jest to Dragon Quest Builders. On jest dość późno na liście, ale tak naprawdę kupiłem go trochę wcześniej, tylko nie jestem w stanie dokładnie oszacować kiedy, ponieważ długo ta gra leżała u mnie zafoliowana i w ogóle wystawiłem ją do sprzedaży, ale niestety nikt jej nie kupił, więc szkoda mi było za bardzo zejść z ceny, żeby tam jakieś grosze wziąć, a dałem za niego, no nie jakoś bardzo dużo, bo 106 zł za nówkę, więc koniec końców zacząłem w to grać i przeszedłem pierwsze 3 czy 4 światy i doszedłem do ostatniego świata w grze, którego niestety nie ukończyłem z tego względu, że już mnie to męczyło, ciągłe zaczynanie od nowa w każdym świecie. Horizon Zero Dawn, gra, którą kupiłem za 64 zł i której niestety nie ukończyłem, bo się dość od niej tak odbiłem, z tego względu, że po pierwsze polski dubbing był straszny, był w tej grze, był po prostu masakryczny, był tak źle zrobiony, że jak słuchałem, to uszy mi pękały. Za każdym razem jak włączałem grę, to chciałem to wyłączyć, ale zawsze był ten komunikat, że muszę wyłączyć grę i włączyć jeszcze raz, więc jak już ją włączyłem, no to już mi się nie chciało i włączać od nowa, żeby zmienić na angielski dubbing i koniec końców też nie przeszedłem jej. No i te walki z tymi robotami jakoś mi dupy nie urwały, ale bardzo chciałbym do tej gry jednak wrócić, dać jej kolejną szansę, ponieważ wiem, że ona na PlayStation 5 ma patcha do 4K, więc podobno wygląda super. Więc chciałbym do niej wrócić i dać jej kolejną szansę. Może teraz się uda. I jeszcze mam do niej ten dodatek, taki Frozen coś tam. Dobra. Gdzie ja byłem? A, tutaj. GTA Trilogy. Mam tą grę. Być może właśnie to jest to, o czym mówiłem na początku, że możecie się zdziwić. Może ktoś pamięta, jak prezentowałem 3 części, znaczy 3 wersje, 3 wydania GTA Trilogy i wtedy mówiłem, że PS4 sprzedaję, a kupiłem Xboxowe. No ale oczywiście potem jak przesiadłem się z Xboxa na PS5, no to musiałem robić manewr odwrotny, czyli musiałem sprzedać wersję Xboxową i znów kupić wersję PS4. Na szczęście udało mi się to zrobić bez jakichś tam większych strat, może
może z 10 zł do całego interesu dopłaciłem do tej wymiany, więc koniec końców nie byłem stratny, a za tą grę dałem 71 zł i kupiłem nówkę w folii, więc nie był to jakiś duży wydatek. Kolejna gra. No i jeszcze z tej gry GTA Trilogy to przeszedłem sobie Vice City, zrobiłem platynę w Vice City, a San Andreas i trójkę nie grałem, ale w wersji switchowej grałem w San Andreas, a w trójkę no na razie jeszcze w ogóle. Teraz już wchodzimy w takie gry, można powiedzieć, w trochę dziewicze rejony. Bo kolejną grą jest Spider-Man, Marvel Spider-Man 1, który niestety ma na PlayStation 5 patcha płatnego. Chyba 40 czy 50 zł trzeba zapłacić, żeby dostać tego Spidermana w wersji tej PS5, niestety. No jeszcze w niego nie grałem na dobrą sprawę, jeżeli już się zdecyduję w niego zagrać, no to będę zmuszony kupić tego patcha, żeby wyciągnąć z niego maksimum. No myślę, że to nastąpi, bo kupiłem go od mojego kolegi Mateusza i zapłaciłem za tego Spidermana 42 zł. Dobra. Kolejna gra, którą prezentowałem przy okazji, jak robiłem taką prezentację kilku gier kupionych nowych w folii. Jak widać nadal jest w folii, jest to The Last of Us Part 2, które kupiłem za 39 zł, no i tak jak widać cały czas jest zafoliowana ta gra, więc nie ma się co za bardzo wypowiadać o niej. Następnie Death Stranding, również w folii jak widać za 39 zł i tutaj znów chamstwo, znów Death Stranding, żeby zagrać sobie w wersję PS5 znów trzeba dać za jakieś 40 zł niestety za patcha next-genowego. Szkoda. Ale jeżeli kiedyś się zdecyduję w tą grę zagrać, to, no to chyba kupię tego patcha i będę chciał wycisnąć max z tej gry. Następna gra Infamous Second Son, również niestety w folii nadal, ale tą grę przechodziłem kiedyś z PS Plusa i mam w niej platynę, więc dlatego ją kupiłem z sentymentu, bo jest to świetna gra. Dałem za nią 42 zł, no i jak widać jest nadal zafoliowany. Ponieważ mam w tej grze platynę, to na razie jakoś nie chce mi się w nią grać kolejny raz, bo już 2 razy ją przechodziłem. Następna gra Ratchet & Clank, też jak widać w folii. Przechodziłem tą grę też z PS Plusa. Chciałbym w niej zrobić platynę, a czy zrobię? No muszę to najpierw odfoliować. Dużo mi tam nie zostało, bo już ją przeszedłem i tam mam już ileś procent trofeów, więc do platyny brakuje tylko trochę, no ale trzeba się zmobilizować i mieć czas przede wszystkim. Następna gra God of War, też jak widać w folii i też kosztował 39 zł, no i co mogę powiedzieć, no nie zagrałem w to jeszcze, ale kiedyś chciałbym, no bo wiem, że na PS5 wygląda fajnie. Więc to jest God of War. Kolejna gra to Far Cry New Dawn, którego kupiłem od kolegi Mateusza znów za 28 zł i ta gra już jest, no jest bez folii, jest używaną grą, aczkolwiek nie grałem w nią jeszcze, jakoś nie było czasu, ani okazji, ani chęci nawet za bardzo, więc Far Cry New Dawn czeka na swoją kolej. Następna gra to The Last Guardian. The Last Guardian, jak widzicie, o tym takim potworku gierka. I co mogę o niej powiedzieć? No niewiele, bo odpaliłem ją tylko tak na próbę, żeby zobaczyć jak wygląda, ale nie grałem w nią jeszcze, więc kupiłem go za 39 zł. Używkę kupiłem, no nie? Dobra, jedziemy dalej. Następna gra może być zaskoczeniem, bo nic o niej nie wspominałem wcześniej. Jest to Cyberpunk 2077, podstawowa wersja. Jak widać nówka w folii. Kiedyś była jakaś promocja w jakimś sklepie i tak się skusiłem i dałem za niego 70 zł. No i bardzo chciałbym w niego zagrać i myślę, że to nastąpi już wkrótce. To jest Cyberpunk. I już się zbliżamy do końca. Teraz już będzie PS5 na zakończenie. Więc następna gra to jest Uncharted, kolekcja Dziedzictwo Złodziei, czyli Uncharted 4 oraz Zaginione Dziedzictwo w jednym, na jednej płycie w wersji PS5. Czyli to jest remaster po prostu do 4K.
i za to dałem 48 zł. I kupiłem to tylko dlatego, że po prostu update, patch next genowy do Uncharted 4, który dawałby nam właśnie tą dokładnie zawartość, kosztował 50 zł. Więc stwierdziłem, że kupować cyfrowego patcha za 50 zł, to ja mogę mieć od razu gotową grę w pudełku za 48. I tak też uczyniłem. 48 zł za to dałem. Za używkę oczywiście. No i ostatnia gra w mojej kolekcji na PlayStation na ten moment bynajmniej to jest Ratchet & Clank Rift Apart. Tak jak widzicie, tą grę kupiłem nówkę i dałem za nią 120 zł. No i tutaj nie ma płytki, ponieważ płytka jest w konsoli, bo sobie jeszcze trochę grałem ostatnio w tą grę chwilę i chyba zapomniałem płytę wyjąć, więc to jest ostatnia gra Ratchet & Clank Rift Apart, czyli łącznie tych gier jest, mam tu zapisane 28 sztuk, czyli trochę przybyło, bo no sporo przybyło z tego względu, że jak prezentowałem w 2022 roku tą zestawienie tych gier, to wówczas ich było 17 chyba, jak dobrze pamiętam. Więc teraz robimy szybkie cięcie. Muszę sprzątnąć te gry, bo nie mam tu miejsca na biurku, żeby postawić gry ze Switcha, więc robię teraz szybkie cięcie i za chwilę wracam z grami ze Switcha. Dobra, więc wróciłem. Sterta gier na Switcha jest naprawdę duża, zobaczycie. Więc zaczynamy, żeby nie przedłużać. Pierwsze gry to oczywiście będą się pokrywać z tymi, jakie widzieliście już wtedy. Pierwsza gra, jaką kupiłem jeszcze zanim w ogóle miałem Switcha, to było Super Mario 3D All Stars. Kupiłem je za 150 zł i kupiłem je, no bo miałem nosa, czułem, że ono będzie bardzo drożyć, bo to gra, która była sprzedawana tylko przez krótki czas. No i miałem rację, bo teraz jest warta już ponad 300 zł za używkę. Dałem 150, więc spoko cena, jakby nie patrzeć. Więc warto było kupić. No i w grę, jeśli chodzi o to, czy grałem. No grałem trochę w Mario, trochę w Mario Sunshine pograłem, bo w Mario Galaxy i w Mario 64, no to tylko tyle, co tam kręciłem prezentację. Mario Sunshine pograłem jakieś ponad godzinkę czasu i była fajna gra, no ale koniec końców jeszcze nie posiedziałem przy niej dłużej. Następna gra, The Legend of Zelda Breath of the Wild, które kupiłem również zanim miałem Switcha i dałem za nią 150 zł. No i tą grę oczywiście przeszedłem. Jest to bardzo znakomita gra, jest to moim zdaniem system seller. Dla tej gry w ogóle warto by było kupić Switcha, jeżeli się człowiek zastanawia, to nawet dla tej jednej gry warto by było kupić Switcha, bo jest to gra wybitna. No i kosztowała mnie 150 zł, tak samo jak Mario 3D All Stars. Następną grę, jaką kupiłem, to Wiedźmin 3. Tak jak widać, Wiedźmin 3 jest w kartoniku, oczywiście edycja kompletna. Odłożę sobie ten kartonik, żeby się nie uszkodził. A sama gra jest oczywiście, tak jak wszystkie gry na Switcha, w pudełku plastikowym i kosztował mnie on 160 zł. No i to też był dobry zakup, bo teraz już chodzi drogo, bardzo drogo i teraz jest fajne, że w ogóle można sobie w chmurze przenieść save z innej platformy na Switcha. No i odwrotnie również, jak gramy na Switchu, to mamy cross save'a z każdą inną platformą. Tylko niestety nie mamy cross grafiki. Grafika na Switchu jest bardzo uboga w tej grze, no ale to już chyba każdy o tym wie. Mario & Rabbids Kingdom Battle, którą też kupiłem zanim jeszcze miałem Switcha, czyli bardzo, bardzo dawno temu. Jest to polskie wydanie, bo tutaj na pudełku tego może nie widać, ale to jest po polsku opisane. Ale sama gra niestety jest po angielsku, jest to gra Ubisoftu, no ale jest to ekskluzyw na Nintendo. Jeszcze w nią tak naprawdę nie grałem i dałem za nią 60 zł. Ale bardzo bym chciał w nią zagrać. Następna gra Mario Odyssey. I jest to ostatnia gra, jaką kupiłem jeszcze nie mając konsoli, czyli raz, dwa, trzy, cztery, 5 gier już miałem zanim w ogóle Switcha kupiłem. Mario Odyssey kupiłem za 150 zł również. Podobnie jak większość z tych gier, które do tej pory widzieliście. I przeszedłem, to była pierwsza gra, jaką przeszedłem
Zajęła mi chyba 15 godzin. No i była bardzo, bardzo fajną grą, no co tu dużo mówić. Te oceny rzędu tam 90 ileś procent na Metacriticu nie biorą się znikąd, aczkolwiek no już po 10 czy tam 12 godzinach to już byłem trochę znużony, bo jednak taka platformówkowa gra kolorowa to dość szybko się nudzi u mnie. Pokémon Pikachu. Tak, tu również możecie być zaskoczeni, bo kiedyś mówiłem, że tą grę sprzedałem, czy że zamiaruję ją sprzedać. No i rzeczywiście tak było. Sprzedałem ją na krótki czas, bo pograłem w nią 10 godzin i byłem znudzony tą grą. I trochę teraz, kupując ją ponownie, trochę zrobiłem wtopę tego typu, że tak jak mówię, sprzedałem tą grę. No ale potem sobie myślę tak, no kurde, sprzedałem ją. Miałem już pół gry ukończone, mógłbym ją jednak dokończyć, no mimo wszystko. No to kupiłem ją jeszcze raz, mówię, dobra, pobieram save'ach z chmury. Okazało się, że ta cholerna gra nie obsługuje save'ów w chmurze. I jeżeli bym chciał ją teraz grać, to muszę zupełnie zacząć od zera. No i no nie chce mi się. No ale zobaczymy. Na razie ją mam, na razie jej nie sprzedaję. A dałem za nią 140 zł, więc nie mało. Jak za taką grę. Kolejna gra, być może pamiętacie, jak robiłem otwarcie w Oplu. Takie śmiechowe trochę. Xenoblade Chronicles. Grałem za tą grę 100 zł. I no nie grałem w nią póki co, bo jest to bardzo długa gra i jakoś tak ciężko mi się zebrać za takie gry, zwłaszcza, że wiem, ile czasu mi Zeldy pochłonęły. A Zelda Breath of the Wild, tak jak na początku powiedziałem, że ją przeszedłem, a zajęła mi 60 godzin, więc jeszcze nie tak tragicznie. Kolejna gra to Paper Mario. Miałem kiedyś tą grę w folii, ale sprzedałem ją Michałowi z kanału Granie na Spontanie. A potem pomyślałem, że kurde, po co ja to sprzedałem? Przecież to chyba jest dość fajna gra. No i ją zaraz sobie kupiłem, tylko już niestety używkę, a nie folię. I dałem za nią 110 zł. Ale kupiłem, no ale nie grałem jeszcze póki co. Więc czeka na swoją kolej. Nie ona jedna zresztą, bo tych gier jest trochę. Następna gra, jaką kupiłem, to był Luigi's Mansion 3. I tą grę przeszedłem i zajęła mi, podobnie jak Super Mario Odyssey, jakieś około 15 godzin. Gra była znakomita. Kosztowała 155 zł. Bardzo mi się podobała. The Legend of Zelda Link's Awakening, którą kupiłem za 130 zł i przeszedłem ją. I chyba nawet po Luigi, albo przed Luigi, chyba przed Luigi już ją przeszedłem. To chyba była druga gra, jaką przeszedłem po Mario Odyssey od razu. Była bardzo fajna i też zajęła mi coś koło 15 godzin, może 12 godzin. Nie była długa, no ale to jest remake gry z Game Boya, więc nie może być chyba jakoś mega długa. Ale bardzo fajna gra. Następna gra to Mario Kart 8 Deluxe. Ta gra była dość droga, bo kosztowała 160 zł. No ale jest to fajna gra, no i też przez to, że mam tego Switcha Online Expansion Packa, to chociaż chyba w każdym Switchu Online to jest, nie, chyba tylko w Expansion Packu jest dodatkowe te 48 tras, te takie, co były wydawane sezonowo. Chyba jeszcze wszystkie nawet się nie ukazały. Wiecie, te po 4 trasy co jakiś czas są dodawane. No tą grę przeszedłem całą na 50cc. Zajęło mi to jakieś raptem 5-6 godzin, niedługo. Na 100cc przeszedłem tylko swoje ulubione turnieje, takie wiecie, które mi się podobały trasy. Na 150 to już w ogóle nic nie przeszedłem, za trudne było. Nie chciało mi się aż tak męczyć, bo takie gry wyścigowe to powiem szczerze na dłuższą metę mnie nudzą. I tu może być kolejne zaskoczenie, Pokémon Sword. Może pamiętacie, jak prezentowałem Pokémon Schwert, niemieckie wydanie, na które się naciąłem niestety na Elixie. No i później je zwróciłem sprzedawcy oczywiście, ale jakoś tak gryzło mnie to, że z tą grą mi tak nie pykło. No i trafiła się okazja i za 120 zł nówkę w folii udało mi się wyrwać. No i nadal jest w folii. Nie wiem, czy w ogóle będę grał, bo po tej prezentacji Pokémon Schwert to jakoś nie zrobiła super wrażenia. Więc możliwe, że ją sprzedam. Na pewno na niej nie stracę, bo za mniej niż 120 to na pewno jej nie sprzedam, bo to jest nówka w folii. Następna gra to GTA The Trilogy.
które kupiłem, no to jest jedna z najdroższych gier, jakie posiadam. Dałem za nie aż 180 zł. Teraz można kupić już taniej, nawet za 150, ale jak nawet może taniej się uda czasami, ja wiem. W każdym razie ta gra była droga, no i ale ja ją kupiłem dość wcześnie i już nie chciałem dłużej czekać, bo byłem najarany, żeby zagrać sobie przenośnie w GTA i zrobiłem w tej grze, to znaczy w GTA San Andreas zrobiłem 100%, a w inne części póki co. Więc Mario 3D World kupione za 150 zł i z tej gry no można powiedzieć, że przeszedłem Super Mario 3D Worlda i no, Bowser Fury w sumie chyba też. Więc można powiedzieć, że to przeszedłem. Było bardzo fajne. Jedyny mój mankament, zastrzeżenie do tej gry to jest to, że ta gra jest tak trochę z rzutu izometrycznego, że czasami jak gdzieś wskakiwałem, czy na przykład miałem wskoczyć na łeb jakiemuś gumbosowi, czy wiecie, innemu przeciwnikowi, to czasami nie mogłem dobrze wymierzyć, gdzie trzeba upaść, nie? No bo przez ten rzut taki trochę izometryczny tej gry, nie taki zza pleców jak w Mario Odyssey, no to trochę można się czasami niestety pogubić w tym. Dobra, następna gra to Metroid Prime Remaster, który kupiłem nowy. Dałem za niego 145 zł w przedsprzedaży, ale ponieważ dostałem do niego plakat, który udało mi się sprzedać za 15 zł, no to można powiedzieć, że Metroida kupiłem za 130 zł. On ma dwustronną okładkę. Tą grę przeszedłem. Zajęła mi jakieś 15 godzin, no chyba nawet mam na społeczności wpis, o ile go jeszcze nie skasowałem. I napsuła mi krwi niemiłosiernie ta gra. Jest bardzo fajna, naprawdę bardzo fajna, bardzo ładna grafika też ma jak na Switcha, ale właśnie nie lubię tego mówić jak na Switcha. Switch generalnie nie słynie z grafiki i ta gra w sumie nie ma świetnej grafiki. No ale jak na Switcha ma, no bo ma Full HD 60 klatek, więc to już jest wow na Switchu. Niemniej bardzo fajna gra, ale frustrująca, można by nagrać o tym naprawdę osobny materiał, o jej luźnej recenzji. Następna gra, jaką kupiłem, to Zelda Skyward Sword HD, czyli jest to remaster gry z Nintendo Wii, który oferuje nam nawet opcję Motion Controls, czyli sterowania ruchowego, że można mieczykiem za pomocą Joy-Cona walić. Ponoć jest to całkiem niezłe. No ale ja generalnie jestem taki dość staroświecki, jestem raczej zwolennikiem klasycznego sterowania. W grę jeszcze nie grałem, prawdę mówiąc, i chciałbym ją zagrać, ale nie wiem kiedy. Także za dużo się nie wypowiem, grałem tylko z pół godziny, jak robiłem filmik o niej. Dobra, 130 zł kosztowała. Następna gra Kirby and the Forgotten Land. Tą grę mam zaczętą, już tam jestem gdzieś, no nie można powiedzieć, że w połowie, ale już trochę przeszedłem. Jest fajna, ale ja mam często właśnie tak z tymi kolorowymi grami, że ja muszę sobie je serwować w dość małych dawkach. I na przykład tu jeszcze powinna być Yoshi's Crafted World, które też prezentowałem, właśnie mi się przypomniało, ale tej gry już nie mam, sprzedałem ją, bo tak się zacukrowałem tą grą, była tak słodka, że po prostu pograłem w nią trochę i no już żygałem tęczą po prostu i no i mnie zmęczyła i ją po prostu sprzedałem, chociaż miała super taką grafikę, taką jak z tektury, wszystko, ale no jakoś no nie mogłem w nią za bardzo grać, bo po prostu cukier mi się uszami wylewał. Kirby and the Forgotten Land też jest dość słodką grą, ale ma dużo fajnych patentów, właśnie to zmienianie się w te różne pojazdy i tak dalej. Jest to warta sprawdzenia gra, ale też muszę ją sobie dozować niestety w małych ilościach, bo mógłbym się zasłodzić. Super Smash... i kosztowała 150 zł. Super Smash Bros. Następna gra, której no cały czas próbuję dać szansę, bo jest to bijatyka. Ja nienawidzę bijatyk, to jest dla mnie najgorszy gatunek gier. Oczywiście nie krytykuję go jako gatunku, tylko po prostu mówię, jaki ja mam stosunek do niego. Super Smash Bros. Jest to bijatyka w zupełnie innym stylu i ma dużo fajnych postaci. Więc cały czas próbuję dać jej szansę, a jak nic z tego nie wyjdzie, no to po prostu ją sprzedam. Nie będę się kopał z koniem, jak mi nie podejdzie, no to nie będę jej na siłę trzymał. Też nie jestem zwolennikiem trzymania czegoś tylko dla wartości kolekcjonerskiej, bo nie jestem kolekcjonerem, tylko raczej graczem staram się być. Więc nie chcę tego trzymać 20 lat, żeby potem na tym zarobić 100 zł.
Jak mi się po prostu nie przekonam się do niej, to ją po prostu sprzedam i tyle. Zwłaszcza, że kosztowała 140 zł, więc jest to włożonych, trochę srebrników w nią zostało włożonych, więc po co miałbym ją trzymać, gdyby mi się nie podobała. Hyrule Warriors Definitive Edition jest to remaster albo po prostu port gry chyba z Wii albo z Wii U. Chyba z Wii U bardziej. Nawet do końca nie wiem. Chyba z Wii U. I jest to taka nawalanka, bardzo nawalanka, gdzie całe hordy siekamy przeciwników i mamy tu do dyspozycji różne wersje postaci. Normalnie jak w bijatykach mamy dużo postaci do wyboru, no i robimy siekę. Gra jest fajna, nie wiem jak na dłuższą metę, czy nie będzie nudna, bo nie grałem w nią jeszcze tak naprawdę za bardzo. Dosłownie może z pół godzinki. I kosztowała 130 zł. Na razie ją mam, bo chciałbym jeszcze właśnie się na dłużej w nią zagłębić, żeby wyrobić sobie opinię jakąś konkretną. Pierwsze wrażenie było dobre, ale mam obawy, czy na dłuższą metę nie zrobi się po prostu nudno. Następna gra The Legend of Zelda Tears of the Kingdom jest to najdroższa gra, jaką w życiu kupiłem. Łącznie na wszystkie systemy, nie tylko na Switcha. Kosztowała na 240 zł w preorderze. No i niestety nie dostałem plakatu ani żadnych tam gadżetów do preorderu, więc nic mi się nie mogło zwrócić, więc pełne 240 zł za nim zapłaciłem. Druga moja najdroższa gra to jest już na początku wspomniany Just Cause 3, który na premierę kosztował 239, więc było złotówkę tańszy i cóż, i nawet chyba podobną ilość czasu spędziłem przy obu tych grach, bo to mi zajęło 100 godzin i tamto razem z Season Passem myślę, że też ze 100 godzin. I gra jest rewelacyjna, naprawdę. I obok Breath of the Wild to jest to drugi system seller. I jeżeli ktoś na przykład nie ma Switcha i się zastanawia, a lubi tego typu gry, to naprawdę nie ma się nad czym zastanawiać. Dla tych dwóch Zeld, naprawdę, gdybyście mieli zagrać tylko w te dwie gry i wyrzucić konsolę, to i tak warto by było kupić, bo Breath of the Wild i Tears of the Kingdom to są gry wybitne. Jedne z najlepszych, jakie grałem w życiu, naprawdę. Następna gra, kolejna część Hyrule Warriors, tym razem już zrobiona stricte pod Switcha. Kurde, w gardle mi już zaschło. Hyrule Warriors Age of Calamity, czyli to już jest gra ze świata Breath of the Wild. Akcja tej gry dzieje się 100 lat przed wydarzeniami z Breath of the Wild, czyli w tej Calamity, w tej wojnie takiej, nie? Wielkiej, w której właśnie tam zaszło to wszystko i Link później 100 lat później właśnie się budzi w Breath of the Wild po takiej wielkiej bitwie, no i tu właśnie mamy to, co się działo te 100 lat wcześniej. Także myślę, że dla fabuły warto się z tym zapoznać, chociaż sam gameplay to jest też taka sieka jak pokazywane wcześniej Definitive Edition, czyli tłuczemy wielkie zastępy przeciwników, ale to trochę w to pograłem, nie dużo, też z pół godziny raptem. No ale już zadatki jakieś są, przynajmniej fabularnie, mnie tam trochę interesuje, więc będę chciał to pograć. I też kosztowała 130 zł. Następna gra to Astral Chain. Bardzo wysoko oceniana gra na Switcha, w której jest się takim policjantem w takim futurystycznym świecie przyszłości jakby. I są jakieś demony na łańcuchach, takie motywy. Bardzo ciekawa gra na pewno, aczkolwiek jeszcze w nią za bardzo nie grałem, ale będę chciał. No i bardzo ma ładną grafikę w ogóle jak na Switcha ta gra i kosztowała ona 140 zł. Czyli też nie mało. Zresztą jak to wszystkie gry na Switcha, prawda? Następna gra, jaką kupiłem, to Pokémon Arceus, Legends Arceus. I ta gra kosztowała 120 zł. No i chciałem ją testować z tego względu, że słyszałem, że jest to reset serii, że jest właśnie dużo nowości, że jest dużo Pokémonów, że można też nie tylko na te nowe dziwadła trafić, ale również na te nam znane, stare Pokémony. Zresztą nawet tutaj na okładce jest Pikachu i jest ten taki ognisty, jak on się nazywa. Zapomniałem. No, mało ważne, ale kojarzę go, bo on był starterem w Pokémon Gold za czasów Game Boya Colora, więc go kojarzę. Ale nie grałem w tą grę jeszcze tak naprawdę. Następna gra jest to Animal Crossing New Horizons.
Gra, przed którą dość długo się wzbraniałem. Czy słusznie? No może trochę tak. Po części, no. Gra jest fajna. Pograłem w nią trochę. Pograłem w nią kilka godzin, ja wiem. Może z 5 godzin w nią pograłem. Kurde, ta gra się tak wolno rozkręca, naprawdę. Z początku to nie wiadomo, o co tu w ogóle chodzi. Znaczy wiadomo, o co chodzi, tam trzeba zbierać jakieś gówno, patyczki, stryczki, budować siekierkę, potem trzeba zbierać kamyczki, potem trzeba zbudować coś tam nowego, kolejnego. Ta gra jest fajna, jakby się miało z kim grać, jakby tam grało się ze znajomymi, każdy by miał swoją wyspę i by się można między tymi wyspami odwiedzać, to by było super, ale tak do grania samotnego, no to tak sobie jest, nie? Taka bardzo powolna gra, taka, no fajna jest, taka odprężająca, generalnie podoba mi się, grafika też jest fajna, no i fajne jest to, że można sobie w tej grze robić na przykład swoje ciuchy za pomocą, jak w Paincie, normalnie ołówka rysować. Ja sobie zrobiłem takiego black metalowca, taką koszulkę mu narysowałem z pentagramem. Jak mi się uda zgrać screena, to może go gdzieś tu wstawię, jak ten mój ziomek wyglądał, także jest to naprawdę zabawne. Gra kosztowała, nie wiem czy to już mówiłem, 130 zł. Gra naprawdę fajna, tylko że bardzo wolno się rozkręca. Następna gra Pokémon Brilliant Diamond, który kupiłem za jedyne 100 zł, więc nie jakoś tam super drogo. Jest to remaster gry z DS-a. Jest to generalnie, jak się patrzy na zestawienia na przykład najlepszych gier z Pokémonami, to ta zawsze jest gdzieś na końcu, jako jedna z gorszych. Nie wiem dlaczego. Grafikę ma taką sobie, nie za ciekawą, powiem szczerze. Takie, trochę w stylu Animal Crossing jest ta grafika, ale jednak gorsza. Animal Crossing ma taką bardziej artystyczną tą grafikę. W sumie nie wiem, czy będę grał w ten Pokémon Diamond, może je sprzedam. Chciałem tylko sprawdzić, byłem ciekaw. Ogólnie gra mi się w nie dobrze, bo grałem w nie niedużo, z pół godziny może raptem, chciałem tylko zobaczyć początek. I grało mi się dobrze, bo miały taki staroszkolny styl, jak te stare Pokémony, które pamiętam z dzieciństwa. Więc to na plus, ale grafika niestety jest taka mało atrakcyjna w tej grze. Dobra, idziemy dalej. Następna gra Advance Wars 1 i 2 Reboot Camp. Bardzo taka ciekawa gra, którą pamiętam oczywiście z Game Boy Advance'a, dlatego właśnie ją kupiłem, miałem do niej sentyment. Jedynkę przechodziłem na Game Boy Advance, dwójki nie. Tutaj natomiast pograłem trochę w jedynkę, ale nie przeszedłem jej. Gra jest bardzo fajna, obie części są bardzo fajne, tylko ta grafika średnio do mnie przemawia w tym remake'u. Wygląda to troszkę to wygląda właśnie jak jakaś taka gra indie. Powiem szczerze, mało szałowo, ale grę udało się wyrwać dość atrakcyjnie, bo za 150 zł. Następnie Mario Bros. Super Mario Bros. U Deluxe, czyli jest to po prostu port gry z Wii U i ma dodane wszystkie DLC-ki w jednym, więc jest to kompletna jakby edycja Super Mario Bros. U, czyli jest to po prostu platformóweczka 2D. No fajna, wiadomo jak to Mario, wszystkie te platformówki 2D z Mario są dla mnie takie same. Nie wiem dlaczego ludzie się tak starają tym Super Mario Wonder. Dla mnie to jest kolejna taka sama gra, a ludzie o matko bosko, Mario się w słonia zmienił. To już jest zupełnie coś nowego. No zmienił się w słonia, no i co? Co to zmienia? No tam dodaje trochę nowych smaczków do rozgrywki, ale generalnie gra wygląda tak samo i chodzi o to samo. No, dla mnie to, powiem szczerze, nie ma się czym podniecać. Jak mam jedną część, to tak jakbym miał każdą. 140 zł kosztowała Super Mario Golf Super Rush. Nie lubię golfa ogólnie jako sportu, bo jest nudny, ale ta gra mnie zachęciła do tego, do stestowania jej tym, że ma tryb Story Mode taki, więc trochę jest to uzasadnione w ogóle, po co gramy w tego golfa. No i widziałem na filmikach, że się tam chodzi po mieście, tam gada z NPC-ami, trochę jak w RPG-u, więc trochę mnie to zachęciło. Jeszcze w to nie grałem tak naprawdę, więc nie wiem, czy to jest prawda, to co mówię i ile faktycznie jest tych smaczków, a ile jest tylko walenia kijem w piłkę. No ale pogram, to się dowiem. Gra była niedroga stosunkowo, bo kosztowała 90 zł, więc myślę, że
warta sprawdzenia, zawsze można sprzedać jak coś. Następna gra to Pikminy Trójeczka Deluxe, czyli jest to kolejny port z Wii U. Teraz głośno było niedawno o Pikminach 4, które bardzo wysokie oceny zbierały. Ta trójeczka, no pograłem w nią raptem z pół godzinki, bo w ogóle chciałem się jakoś ustosunkować do tych gier, czy to w ogóle warto mieć, czy nie, bo ja w ogóle kompletnie nie wiem, o czym to jest. No ale pograłem pół godziny, mniej więcej załapałem, o co biega i spodobało mi się. Jest to dość ciekawa i oryginalna koncepcja i będę chciał więcej w to pograć. I grę udało się wyrwać też w miarę w przyzwoitej cenie, bo za 130 zł. Super Mario Maker 2. Po tą grę bym nigdy w życiu nie sięgnął, gdyby miała tylko wyłącznie budowanie i nic więcej, bo ja takie rzeczy, gdzie tam coś trzeba samemu cudować, to średnio mnie jarają, powiem szczerze. Zresztą to by był, kurde, nie wiem, gdybym sam tworzył dla siebie światy i później sam je ogrywał, to wiecie, jak trochę walenie do samego siebie, nie? Więc to by mnie nie przekonało, ale jest tu też story mode, w którym tam musimy odbudować zamek Peach, przechodząc levele, zarabiając jakieś tam pieniądze na budowę. No i samemu chyba też coś tam budujemy, nie wiem, bo za dużo jeszcze w to nie grałem. Zacząłem ten story mode, żeby tylko tak się przekonać, czy tak jest. No rzeczywiście jest dość zachęcająco, wygląda ten story mode, więc dam tej grze na pewno szansę. Bo jeżeli mówię, jakby nie było story mode i polegałoby to tylko na budowaniu swoich światów, to na pewno bym po to nigdy nie sięgnął. Gra kosztowała 130 zł. I zobaczymy, czy oddaje, jak to mówi Krycha. Mario Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020. Nie przepadam za takimi grami, ale ta mnie zachęciła tym, że też ma story mode. Lubię story mode, jak jest w grze, bo wtedy to wszystko, co robimy, choćby to było najgłupsza rzecz na świecie, jaką robimy, ale jeżeli ma story mode, no to już jest jakoś uzasadnione i nie robimy tego bezsensownie. Tylko bezsensowne jest to, że tu nie ma żadnej grafiki. W środek to tylko biała wkładka. Dziwne to jest. Grę troszkę pograłem. Akurat wbrew pozorom nie pograłem na story mode, bo chciałem stestować motion control w tych różnych dyscyplinach, czyli na przykład bieganie o takie joyconami i tego typu rzeczy. I powiem szczerze, w ogóle mi się to nie spodobało. Nie lubię jednak grać w gry ruchowe. Wolę klepać guziory. Jestem jednak graczem starego typu. Dobra. Ta gra nie była taka droga, bo kosztowała 120 zł. I przechodzimy do kolejnej gry, jaką jest Mario Strikers Battle League Football. Gra, która jest dość nisko oceniana z tego względu, że tutaj się jest niewiele zawartości w tej grze, że bardzo jest krótka podobno. Jest nówka w folii, jak widzicie, i kosztowała ona 85 zł, więc jeszcze nie wiem na razie nic na jej temat, po prostu ją mam. A czy będę w nią grał, to nie wiem. Na razie jest w folii. Zobaczymy. Następna gra to również jest w folii, jest to Bayonetta 3, która też kosztowała 85 zł. Nigdy nie grałem w żadną Bayonetę. Nawet sobie kupiłem jedynkę na PlayStation cyfrowo, tak jak pokazywałem, za jakieś 30 coś złotych, już nie pamiętam, czy około 30 zł, ale jeszcze w nią nie zagrałem. Właśnie chciałbym sprawdzić najpierw tą jedynkę i wyrobić sobie jakąś opinię. Dwójki nie mam, Bajonety na Switcha. Miałem okazję kupić niedawno dość dobrej cenie, ale zrezygnowałem, jakoś nie czuję potrzeby. Następna gra to jest Xenoblade Chronicles 3 w folii. Ta gra kosztowała 150 zł. No w jedynkę jeszcze nie grałem, więc w trójkę tym bardziej. Na razie leży. Zobaczymy, co z tym zrobię. Na razie czeka na jakąś moją decyzję. Następna gra to kolejna Bayonetta. Jest to Bayonetta Cereza and the Lost Demons. Jest to zupełnie inny typ gry. W sumie nawet nie wiem jaki, ale ma wysokie oceny i jest to trochę inny typ gry niż Bayonetta, ta klasyczna trylogia. Podobno fajna i dlatego ją mam. Kosztowała 85 zł za nówkę no i w sumie na razie nie mam opinii na jej temat wyrobionej, bo jeszcze w nią nie grałem. Następna gra, bardzo nisko oceniana, to jest Chocobo GP, nowa w folii jak widać. Kupiłem ją tylko dlatego, że po pierwsze to są Chocobosy, czyli są to kurczaki z Final Fantasy, a ja lubię Final Fantasy, więc
No i jest to racerek w stylu Mario Karta. No i po trzecie ta gra była tania, bo za nówkę w folii dałem 45 zł, więc się pokusiłem, ale nie otwierałem jej jeszcze, nie wiem czy w ogóle będę to robił, zobaczymy. Podobno jest bardzo krótka i taka średnia, jeśli chodzi o rozgrywkę. Następna gra to Metroid Dread. Metroid Dread, nie mylić ze Sędzia Dread, a nie mylić ze Stary Zgret. Jest to bardzo ponoć trudna gra. Znaczy ponoć, no grałem w nią chwilę. Króciutko, tam z pół godziny. Kosztowała 120 zł, więc nie najgorzej. I cóż. No i będę w nią chciał zagrać. Będę chciał dostać w tyłek i będę chciał po raz kolejny się frustrować grając w Metroida. Następna gra. Chciałem uzupełnić trylogię. Jest to Xenoblade Chronicles 2. Również nowa w folii. Ta gra chyba z Włoch aż jechała, ale jest to angielskie wydanie. Wszystkie gry jakie mam to są angielskie lub polskie wydania. Żadnych innych. I kosztowała 140 zł. No i oczywiście jest nówka w folii. Jeżeli nie zdecyduję się zagrać w jedynkę, to na pewno wszystkie 3 sprzedam. Ale jeżeli zagram w jedynkę i mi się spodoba, no to będę kontynuował. Na pewno zacznę od jedynki, nie chcę zaczynać nie po kolei, bo to jest taka dość spójna seria. Następna gra to jest Go Vacation. Jest to port z Nintendo Wii. I jest to zbiór 50 minigierek, takich zabawnych, no po prostu minigierek relaksujących. Jak sama nazwa wskazuje, jedź na wakacje. I tutaj mamy różne, na tropikalnej wyspie różne takie aktywności, wiecie, jakieś takie skutery wodne, siatkówka plażowa, jakiś surfing, tego typu rzeczy. Jest sterowanie i ruchowe w niektórych jest sterowanie przyciskami. Gra była dość tania, kosztowała 80 zł, trochę w nią pograłem już nawet, chyba z godzinę. Zrobiłem dość sporo tych różnych minigierek i grało mi się wbrew pozorom bardzo fajnie w tą grę. Już zbliżamy się do samego końca. Jest to Mario and Rabbids Sparks of Hope, czyli jakby druga część Mario and Rabbids Kingdom Battle. Nie wiem, czy to jest dokładnie kontynuacja. Jest to polskie wydanie gry, ale niestety sama gra jest w języku angielskim. I cóż, no nie grałem, wiem, jeszcze więcej mam zdania, a gra sama była niedroga, bo kosztowała 80 zł, więc myślę, że można przetestować. Ale myślę, że jak coś, to najpierw bym chciał zagrać w Kingdom Battle, zanim bym sięgnął po tą część. No i ostatnia gra na Switcha, jaką kupiłem, to jest Mario Tennis Access. I ta gra również ma story mode, więc nie jest to tylko takie granie w tenisa arcade'owe, gdzie wybieramy zawodnika. Znaczy jest też taki tryb oczywiście, jeżeli ktoś chce, no ale ja nie chcę. Ja muszę mieć story mode, bo ja muszę mieć jakieś uzasadnienie, po co ja się w ogóle męczę, nie? Więc to jest Mario Tennis Access i są wszystkie gry. I ta gra kosztowała 90 zł, więc też nie jakoś tragicznie. I to są wszystkie gry i tych gier na Switcha jest, bo już policzyłem, 41 sztuk. Czyli naprawdę bardzo dużo. Tak mi się wydaje przynajmniej, że jest ich bardzo, bardzo dużo. Słupek jest wysoki, dość bym powiedział wysoki. Nie chcę go podnosić, żeby się nie przewrócił. Więc tak wygląda moja kolekcja gier pudełkowych. 27 mówiłem, tak? Gier albo 28 na PlayStation i 41 na Switcha, więc prawie 70 gier. Jest tego trochę. Co jeszcze będę chciał kupić na Switcha? Wydaje mi się, że chyba już nic. Że już chyba wszystko, co chciałem, to kupiłem. Gdybym się przekonał do Bajonety, to jeszcze ewentualnie Bajonetę 2 i może jeszcze kiedyś bym Mario RPG spróbował, ale nie wiem. Mam już trochę przesyt Mario, mam dużo tych części Mario. Mario Wonder w ogóle mnie jakoś nie pociąga. Czy coś jeszcze na Switcha bym chciał? Chyba nie. Chyba na ten moment mam wszystko, co chciałem. Chciałem jeszcze kupić Cadence of Hyrule, takiego indyczka w świecie Zeldy. Znaczy, no, w świecie Zeldy. Ale on jest bardzo drogi, a gameplayowo to podejrzewam, żeby mnie nie wciągnął, więc nie ma sensu. No na PlayStation 5 to oczywiście będę chciał jeszcze mieć parę gier. Zresztą tam będą cały czas ukazywać się nowe. A odnośnie Switcha, no to zobaczymy, co nas czeka ze Switchem 2. Na razie jeszcze nie chcę wybiegać tak daleko z planami. Na razie, jeśli chodzi o moją kolekcję na Switcha, to jest tak jak
Może ktoś zauważył w ogóle, że mam tylko 2 gry, które nie są ekskluzywami. Jest to Wiedźmin i jest to GTA Trylogia. Wszystkie pozostałe gry, jakie zaprezentowałem, czyli 39 gier na Switcha, to są wszystko gry ekskluzywne, które ukazały się tylko na Nintendo. No niektóre były wcześniej na Wii albo na Wii U, ale wszystkie były generalnie tylko na Nintendo. I generalnie nie kupuję gier pudełkowych na Switcha, które nie są ekskluzywami, poza tymi 2 wyjątkami, no bo to były wyjątkowe dla mnie gry, ale no mogę kupić cyfrową, nie ekskluzywną grę, jeżeli będzie bardzo tania i będzie mnie interesować, żeby w nią zagrać przenośnie, ale tak to generalnie nie. Tak to wolę kupić jednak, jeżeli coś jest multiplatformowe, to wolę to kupić na PlayStation, żeby mieć lepszą jakość grafiki, animacji i maksymalne doznania. Więc tak wygląda moja kolekcja gier pudełkowych na dzień 27 stycznia 2024. To wszystko, nie wiem co o niej sądzicie, piszcie. Dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.